Proszę Państwa, będzie dziś mowa o wzorze Einsteina E równa się mc kwadrat, wzorze z 1905 roku. I od razu zastrzeżenie, że nie jest to jedyny ważny i słynny wzór Einsteina, ale ten wzór prawdopodobnie ma najważniejsze konsekwencje, a na dodatek jest wzorem prostym w zapisie, łatwym do zapamiętania. W związku z tym trudno się dziwić, że trafił bardzo szybko do kultury masowej, na koszulki, na mury. No i tak funkcjonuje już, czyli jest elementem naszej cywilizacji, nie tylko naukowej. Proszę Państwa, niezależnie czy na koszulkach, czy na murach, ten wzór składa się z 5 symboli i nie odmawiając honorów autorom, którzy mają wyobraźnię i interpretują te symbole na swój sposób, ja ograniczę się dzisiaj wyłącznie do klasycznego objaśnienia, co one oznaczają. E, czyli energia. Proszę Państwa, dietetycy, jak wiecie, mierzą ją w kaloriach, inżynierowie i część fizyków woli joule. Joule na kalorie oczywiście bardzo łatwo przeliczyć. 1 kaloria to około 4 jouli. Od razu pytanie do tych z Państwa, którzy się jeszcze nie obudzili. Ile jouli mamy w jednym tiktaku? Ile? 8. No tak, jeżeli wierzyć reklamie oczywiście, prawda? Kto dzisiaj wierzy reklamie? Podobno wcale nie jest 8. No dobrze, ale to jest prawidłowa odpowiedź na początek. Proszę Państwa, do czasów Einsteina energię dzielono na kinetyczną i potencjalną. Kinetyczna to ta związana z ruchem i pewnie wiedzą Państwo, że związana w sposób dosyć złośliwy. Kierowcy wiedzą, że jeżeli prędkość samochodu zwiększy się dwukrotnie, to energia tegoż samochodu wcale nie zwiększy się dwukrotnie, tylko ile razy? 4 razy, właśnie. 4-krotnie. Lepiej się o tym nie przekonywać na przydrożnym drzewie. Natomiast energia potencjalna związana jest zawsze z jakimś oddziaływaniem. Jakieś siły trzeba pokonać, coś unieść, coś ścisnąć i wtedy na skutek tej pracy, którą włożyliśmy, układ otrzymuje energię potencjalną. Jak Państwo pewnie także wiecie, energię potencjalną można zamieniać na kinetyczną i odwrotnie. No właśnie, i tak to mniej więcej wygląda. Natomiast w szkole uczą, zgodnie z prawdą, że energia to po prostu zdolność do wykonania jakiejś pracy. Drugi symbol to masa. W naszej części geograficznej masę mierzymy w kilogramach, gdzie indziej robią to inaczej. No i proszę Państwa, zdradzę Państwu sekret. Każde ciało posiada masę niezależnie od tego, gdzie się znajduje. W szczególności także w stanie nieważkości, gdzieś na stacji kosmicznej. Jak to wtedy zmierzyć? Żadna waga sensowna wtedy nie działa. Odpowiedź jest bardzo prosta. Wyobraźmy sobie tak zwany eksperyment myślowy, czyli astronautów, którzy rzucają w siebie różnymi przedmiotami. Tylko ten zły rzuca w dobrego młotkiem, a ten dobry rzuca w złego piłeczką ping-pongową. Łatwo Państwo odgadniecie, który z nich ucierpi bardziej i w związku z tym będzie wiedział, jaka masa jest większa. Generalnie masy w zderzeniach, poza wszelkimi wagami, innymi oddziaływaniami, przejawiają swoją wielkość. Dobrze, proszę Państwa, masa to generalnie pasjonujący temat, ale nie na dzisiejsze spotkanie, więc w tym momencie na tym poprzestanę. Kolejne 2 symbole to c kwadrat. C, czyli prędkość światła, a dokładniej mówiąc prędkość światła w próżni. No i pewnie
część z Państwa nie wie, skąd się wzięła literka C. Literka C wcale nie pochodzi od słowa coś, choć jest to rzeczywiście coś bardzo dużego, tylko od łacińskiego słowa celeritas, czyli szybkość. Prędkość światła jest oczywiście bardzo duża. Dawniej ludzie uważali, że nieskończona. Dzisiaj wiemy, że to 300 milionów metrów na sekundę. No i z tą prędkością światło pokonałoby odległość Ziemia-Księżyc właśnie w ciągu 1 sekundy, ale znowu mówiąc precyzyjniej trzeba było powiedzieć, że 2 sekundy są potrzebne, żeby polecieć na Księżyc z prędkością światła i wrócić, bo to zależy troszeczkę od układu odniesienia. Dobrze, proszę Państwa, natomiast 300 milionów podniesione do kwadratu, no to już jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Pojawia się 16 zer, tak jak Państwo tutaj widzicie. Ta liczba to 90 biliardów. Proszę Państwa, i właśnie te zera oraz znak równości, o którym jeszcze nie wspominałem, to są główni aktorzy tego dzisiejszego spotkania, no bo zera w tym wszystkim są najważniejsze. Podsumujmy jednak to, co do tej pory zostało powiedziane, czyli o jednostkach: energia w dżulach, masa w kilogramach, prędkość w metrach na sekundę i można ją podnieść do kwadratu, a nawet trzeba, żeby wyszła energia. Wtedy 1 dżul to jest 1 kilogram razy 1 metr na sekundę. Proszę Państwa, przechodzimy do znaku równości. Pewnie Państwo wiecie, że każdy znak równości działa w obie strony, to znaczy i w jedną, i w drugą, i od lewej do prawej, i od prawej do lewej. Idąc od lewej do prawej, nie, od Państwa od prawej do lewej, no odczytujemy, że masę można zamienić na energię. Ile tej energii możemy otrzymać? No, proszę Państwa, właśnie dzięki tym zerom stojącym w c kwadrat tej energii naprawdę jest bardzo dużo. Z 1 kilograma energii, jak łatwo sprawdzić, podstawiając tutaj 1, a tutaj to 90 biliardów, tak? Proszę Państwa, możemy otrzymać 90 biliardów dżuli. No, czy to jest liczba wyobrażalna? Wróćmy na chwilę do szkoły, dobrze, żeby się przekonać, co to oznacza taka energia. Ze szkoły wiecie Państwo, że żeby podnieść jakąś masę m na wysokość h, prawda, w pobliżu Ziemi, to no, należy wykonać pewną pracę, czyli zużyć energię i ta energia dana jest wzorem masa razy przyspieszenie ziemskie razy ta właśnie wysokość. No to spróbujmy nasze 90 biliardów dżuli zbudować w ten sposób. Przyspieszenie ziemskie to jest około 10 metrów na sekundę kwadrat, ale po to, żeby mi się lepiej to porównywało, zaokrągliłem w dół do 9, prawda? Wysokość weźmy jakąś wyobrażalną, no co, na przykład 10 kilometrów, prawda? 10 tysięcy metrów, czyli taką wysokość przelotową samolotu. No to co, proszę Państwa, mamy 9, mamy 4 zera z tego, brakuje jeszcze 12 zer, tak? To trzeba dodać odpowiednio ciężką masę. Przepraszam bardzo, tak. No i ta masa oczywiście to jest ile? Milion, miliard, bilion kilogramów, tak? Czyli miliard ton. Niewyobrażalna masa. A spróbujmy sobie wyobrazić, nasi bohaterscy górnicy, proszę Państwa, przez 15 lat wydobywają węgiel, który właśnie tyle waży. No to są statystyki z ostatnich 15 lat. Dobra, ale jeszcze tą energię sobie zamieńmy na coś bardziej wyobrażalnego. Na co? No na przykład gdyby cały 1 kg masy, proszę Państwa, zamienić na energię, no to 2-miesięczne zapotrzebowanie całego kraju na energię wszelaką, czyli elektryczną, spalaną w samochodach, ciepło, fabryki itd., można byłoby w ten sposób zaspokoić. Czyli proszę Państwa, te zera naprawdę są bardzo ważne. No ale w tym momencie część z Państwa bardziej obeznana z tematyką energii jądrowej może mieć pewne wątpliwości. No jak to? Mówi się, że do elektrowni jądrowej to potrzeba całego samochodu paliwa na rok, prawda? A
A ja mówię, że 1 kg pewnie by wystarczył, to ponieważ uran jest ciężki, pewnie do kieszeni by się dało to schować, tak? No więc do tego tematu wrócę, dlaczego tego paliwa jednak do energii, do elektrowni jądrowej potrzeba dużo więcej. Dobrze, proszę Państwa, w drugą stronę. Teraz spróbujmy zamienić energię na masę. Masa, z którą mamy do czynienia wszelaka, to są atomy, prawda? To, co znamy. Atomy, czyli jądra atomowe, wokół których krążą elektrony, cała masa niemal w jądrach, a jądra zbudowane są z takich małych cegiełek, protonów i neutronów. Te protony czy neutrony można uznać za najbardziej podstawowe składniki budujące materię i obdarzone sensowną masą. To zadajmy pytanie, ile w takim razie protonów można byłoby, proszę Państwa, uzyskać z 1 dżula energii. No to już jest troszkę bardziej skomplikowane, bo trzeba liczbę wziąć z tablic mądrych fizycznych i jest to bardzo mała liczba, jeśli chodzi o masę protonu. Ta dziesiątka z minusem 27 oznacza, że mamy też dużo zer, 27 zer, tylko że one są po przecinku lub, patrząc inaczej, w mianowniku, prawda? Więc jest to bardzo mała liczba. Jeżeli tą małą liczbę pomnożymy przez dużą liczbę, tą z 16 zerami, no to otrzymamy nadal małą liczbę, czyli 1,5 razy 1 przez liczba, która ma 10 jedynkę i 10 zer w mianowniku. Ile to jest? 10 miliardów, tak? Tak mi się wydaje. Proszę Państwa, więc no jest to mała energia potrzebna do wytworzenia 1 protonu. W takim razie z 1 dżula, ile tych protonów można wytworzyć? No, dzielimy 1 przez tę małą liczbę i otrzymujemy 7 miliardów. 7 miliardów protonów to dużo czy mało? Proszę Państwa, nie tak dużo. No, wszystko wokół, co znamy, składa się ze znacznie większej liczby protonów. Ale proszę Państwa, jest dodatkowa gwiazdka w tym wszystkim. Powiedziałem, że można wytworzyć. Proszę Państwa, to wcale nie jest takie proste. No i dawniej robiono w podobnym momencie coś, co nazywano eksperymentem myślowym. Dzisiaj technika poszła naprzód i robimy po prostu eksperyment w PowerPoincie. Tak? Więc zróbmy pewien eksperyment. Masę najczęściej wytwarza się w zderzeniach. Jak to wygląda? Jak to wygląda? Jak to wygląda? O właśnie, dwie cząstki się zderzają, coś tam buch i wylatuje ich, no właśnie więcej. Zauważyliście Państwo? Jeszcze raz, tak? 2, bum i teraz 4. No tak na kulkach to mało wygląda spektakularnie, tak? Ale PowerPoint jest cierpliwy, można wymyśleć cokolwiek by się chciało. To spójrzmy na to w ten sposób, prawda? Teraz ciekawiej wygląda. Fajnie by było, żeby tak było. Tak? Mamy dwa samochody, zderzają się, no i w wyniku tego zderzenia nie mamy kupy złomu i kilku zwłok, tylko mamy nowe samochody. Proszę Państwa, pięknie by było, ale niestety brakuje energii. Energia potrzebna do tego musiałaby być bardzo silnie skoncentrowana i na dodatek musielibyśmy mieć piekielnie dużo szczęścia, żeby w wyniku takiej przemiany energii na masę powstał układ tak skomplikowany, tak złożony i tak związany jak samochód. Jest to całkowicie niewyobrażalne, w związku z tym producenci samochodów tą drogą raczej nie pójdą. Ale proszę Państwa, fizycy idą tą drogą i zderzają, co zderzają? No nie samochody, tylko cząstki elementarne. Największe urządzenie do zderzania cząstek elementarnych to wielki zderzacz hadronów, czyli LHC pod Genewą, który rozpędza protony do energii, proszę Państwa, takiej, że wystarczyłoby jej na wyprodukowanie 14 000 protonów nowych. Proszę Państwa, jest w tym znowu gwiazdka, bo nowe protony do niczego nam są niepotrzebne. Znamy protony. W związku z tym raz jeszcze eksperyment myślowy, czy też w PowerPoincie. O właśnie, prawda? To jest interesujące. Zderzają się protony. Protony nas nie interesują, ale raz na jakiś czas powstanie coś nowego. W przypadku samochodów mogą powstać
Hulajnogi, rowery, autobusy, być może nawet lotniskowce, a czasem jakieś UFO. Więc te wszystkie hulajnogi, rowery i tak dalej z tych protonów to my wyrzucamy, nie interesujemy się nimi, natomiast liczymy, że to UFO w końcu kiedyś nam powstanie. W tych zderzeniach. Proszę Państwa, no dobra, ale to wszystko jest takie abstrakcyjne, jakieś wielkie liczby albo wielkie eksperymenty, ale ta energia, ta masa to są takie zwykłe energie i masy. No to czy nie można by w domu zrobić takiego eksperymentu i zamienić sobie troszkę energii na troszkę masy? Spróbujmy takie doświadczenie myślowo wykonać, ale mam ekwipunek, ktoś z Państwa, kto będzie chciał, może je wykonać przy kawie po wykładzie. Co, proszę Państwa, robimy? No weźmy sobie sprężynkę, którą zważyłem po wytarowaniu wagi wcześniej z tą konstrukcją, która wyłącznie jest tylko techniczna z klocków, prawda? Wyszło mi 0,17 grama. No i co dalej chcę zrobić? Chcę ścisnąć tę sprężynkę, tak? Włożyć ją z powrotem w to miejsce, no i sprawdzić, czy układ zgodnie z wzorem Einsteina stał mi się cięższy, czy nie. Ważę, sprawdzam, prawda? Normalna procedura. Tylko co, proszę Państwa, fizyk, zanim zmierzy, no to powinien policzyć, tak? A jak sobie policzymy, to energia tutaj charakterystyczna, musicie mi Państwo uwierzyć, w tej sprężynce to jest mniej więcej 0,2 joula. I jak to zamienimy na masę, oj, to tej masy będzie bardzo, bardzo, bardzo mało. Ja jeszcze tą masę przeliczyłem na procent, czy na ułamek masy wyjściowej, prawda? No to widać, że ten ułamek to jest znów 1 milionowa, miliardowa, bilionowa, biliardowa, 13 biliardowych masy wyjściowej, prawda? Proszę Państwa, więc możemy wykonać eksperyment i zgodnie z wzorem Einsteina wyjdzie nam dokładnie tyle samo, bo nie ma na świecie takiej wagi, która z taką dokładnością mogłaby wykonać ten pomiar, przynajmniej jeśli chodzi o sprężynki i gumki. Ale są sytuacje inne. Są układy, które mają tej energii w sobie znacznie więcej niż ściśnięta sprężynka, więcej jeśli chodzi o procent masy wyjściowej. To są na przykład jądra atomowe, ciężkie jądra atomowe, na przykład uranu-235. Tłumacząc, jak to Einstein mówił, najprościej jak się tylko da, ale nie prościej, więc ja odejdę od tej zasady i wytłumaczę to jeszcze prościej. Takie jądro można sobie wyobrażać jako taki układ sprężynek, które zostały pościskane, coś tam je trzyma, to coś to są siły jądrowe akurat. No i teraz wystarczy, że troszeczkę leciutko to jądro stukniemy, wzbudzimy i co? No i rozpada się na mniejsze kawałki, tak, jakieś tam jądra i do tego jest jeszcze całkiem sporo energii. Ile całkiem sporo, to zaraz jeszcze pokażę. Proszę Państwa, ale co jest ważne, no tutaj nowa jednostka, tak, dietetycy lubią kalorie, a fizycy cząstkowi i jądrowi lubią megaelektronowolty, czy elektronowolty. Łatwo się to przelicza na joule, no ale ci fizycy lubią mieć swoje fanaberie. Postępujmy w ten sposób. Znacznie ciekawiej przeliczyć tę energię, która tutaj powstaje po prostu na masę składników, na przykład protonów, prawda? Jak przeliczymy, to wyjdzie nam, że ta energia to jest mniej więcej 0,2 masy protonu, czyli proszę Państwa jest to 1/1000 masy układu wyjściowego. Przypomnijcie sobie Państwo te ile tam 12 chyba zer, prawda, w mianowniku, które były poprzednio, gdy sprężynkę ściskaliśmy. Był to naprawdę mały ułamek, tu jest tylko 1/1000. No i ta 1/1000 to jest właśnie ta różnica pomiędzy masą układu złożonego a tego rozbitego, która uwalnia się w postaci energii kinetycznej i proszę Państwa, jest to odpowiedź na pytanie, które poprzednio zadałem, dlaczego ten kilogram paliwa nie wystarcza dla zasilania elektrowni jądrowej, no bo proszę Państwa, nie cała masa niestety jest wykorzystywana w tym procesie, tylko jej 1/1000. Mniej więcej 1/1000. Dobrze, proszę Państwa,
Skąd się bierze ta energia? No, nie ze sprężynek. Oczywiście to jest pewna konkurencja między siłami elektrycznymi, zwykłymi elektrostatycznymi siłami odpychania. Protony są naładowane ładunkiem dodatnim, odpychają się, a siłami jądrowymi, które mają niesłychanie mały zasięg i działają jakby jak te klocki, które trzymają sprężynkę po to, żeby ona się nie rozleciała, ale jak troszkę pchniemy, to już rozlecieć się może. Dobrze. No i kończąc, zbliżając się do końca, jeszcze lista bardzo ciekawych pytań, które można byłoby przy okazji postawić. Po pierwsze, no, uran był cięższy od produktów rozpadu, prawda? A czy może być inaczej? Czy mogą być takie produkty? Dwa, które po połączeniu okażą się być lżejsze niż te, które powstały odwrotnie. Po połączeniu okaże się, że przed połączeniem były cięższe niż to, co powstało na końcu. No i tak, proszę Państwa, tak jest. W przypadku lekkich jąder, takich jak na przykład deuter, tryt, ale to wszystkie aż do żelaza praktycznie tak mają, masa tych jąder dwóch jest większa niż gdybyśmy je troszeczkę przekonfigurowali. No to taka reakcja troszeczkę przekonfigurowania nazywa się reakcją syntezy jądrowej i dzięki tej reakcji, która zachodzi na Słońcu, mamy energię na co dzień, żyjemy, istniejemy, cały świat się rozwija. Proszę Państwa, no bo bierzemy sobie dwa jądra, one się ze sobą sklejają, powstaje inne jądro i jeszcze neutron, no i dodatkowa energia. Jak Państwo dokładnie, szybciutko by to policzyli, okaże się, że tej dodatkowej energii poprzednio w reakcji rozszczepienia to był 1 promil, prawda, 1/1000. Tutaj, gdyby dobrze policzyć, wyszłoby, że mniej więcej 3000. Więcej, proszę Państwa. Energia z syntezy termojądrową nazywaną, bo trzeba rozpędzić najpierw te lekkie, żeby chciały się skleić. Proszę Państwa, ten proces jest znacznie bardziej wydajny energetycznie niż procesy rozszczepienia, tylko trudno nad nim panować. Dobrze, proszę Państwa, a czy w ogóle całą energię kiedyś w jakiejś sytuacji można by zamienić całą masę paliwa zamienić na energię? No, można. Ten proces nazywa się anihilacja, prawda? Anihilacja jest wtedy, gdy materia spotyka się z antymaterią i powstaje w wyniku tego spotkania czysta energia, czyli promieniowanie. Tak? Przy czym musi być to konkretna materia i konkretna antymateria, czyli proton musi się spotkać z antyprotonem, a nie z antyelektronem, czyli z pozytonem. Te procesy są dosyć rzadkie, ale nie aż tak rzadkie, żebyśmy nie mogli ich wykorzystać z pożytkiem. Pewnie wszyscy Państwo wiecie, że istnieje coś takiego jak tomografia pozytonowo-elektronowa, gdzie właśnie następuje anihilacja pozytonów z elektronami. Dzięki temu możemy obraz ciała pacjenta, zmian w ciele pacjenta jakoś tam otrzymać. Powiedziałem, że ten proces jest rzadki, ale troszkę oszukałem. On tak rzadki nie jest. Jeżeli macie Państwo banany wzięte na drugie śniadanie, banany zawierają potas 40, który jest radioaktywny, rozpada się z dosyć dużym czasem rozpadu i jednym z bardzo, bardzo rzadkich kanałów tego rozpadu jest właśnie emisja pozytonu. Więc możecie Państwo być pewni, że Wasz banan w trakcie tego wykładu na pewno wiele pozytonów wyemitował, które natychmiast spotkały elektrony i natychmiast zamieniły się na energię w procesie anihilacji. I ostatnie pytanie. Skąd wziął się ten wzór? Proszę Państwa, wziął się z głowy. No. Wziął się z głowy, ale o tym możecie Państwo wysłuchać na nagraniu wykładu profesora Krzysztofa Meissnera na podobnym spotkaniu kilka lat temu. Link jest na naszej stronie internetowej. Dziękuję bardzo. No to sam muszę Państwa zapytać o pytania. Macie Państwo? Banan z czasem stanie się lżejszy. Banan z czasem staje się lżejszy, tak. Jeszcze jakaś uwaga?
Proszę Państwa, to ja mam do Państwa pytanie w takim razie kontrolne, bo po wykładzie czasem są egzaminy. Mamy protony i mamy neutrony, tak? Czy z tego wykładu można, na podstawie tego wykładu można odgadnąć, która z tych cząstek jest cięższa? No, na podstawie samego wykładu nie można. Trzeba jeszcze wiedzieć, że neutron rozpada się. Neutron rozpada się na proton, elektron i neutrino. Rozpada się od... Neutron to czy cięższy? Proszę Państwa, no, neutron musi być cięższy, żeby się rozpadł na proton. No, musi mieć tą energię, która potem powstaje w rozpadzie. Dobra, to co? Kończymy? Dziękuję bardzo.